Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja oczywiście dałem, znaczy nie oczywiście, ale dałem taki trochę prowokacyjny tytuł, bo nie ma co ukrywać, że od lat kilku jesteśmy bardzo mocno, może zrobimy tak, będzie to z zyskiem dla wszystkich. Jesteśmy bardzo mocno bombardowani przez takie hasła pod tytułem rewolucja, AI, niektórzy wieszczą koniec cywilizacji. Powiem Państwu, że gdyby jakby zapoznać się z różnego rodzaju badaniami, predykcjami osób, które się zajmują zawodowo również sztuczną inteligencją i robią to na bardzo, bardzo wysokim poziomie, bo niektórzy to są nobliści, to tak naprawdę strzelają od jednej skrajnej do drugiej skrajnej. Są osoby, które wierzą, że przejdziemy obok tego w zasadzie obojętnie. Będzie to kolejna technologia jak internet, na przykład jak technologie mobilne, które zmieniły nasze życie. No, dzisiaj tego tak aż bardzo nie widzimy, ale gdybyśmy sobie przypomnieli naszych rodziców w wieku nas samych, no to było zupełnie przecież inne życie. Poprzez osoby zupełnie skrajne, które nawet proponują coś takiego, że twierdzą, że sztuczna inteligencja jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju takim nas jako życia na tej planecie i po prostu tak miało być. To takie trochę darwinowskie bardzo, po prostu miało nas zastąpić coś, co będzie sztucznym mózgiem i stawanie temu komuś, temu czemuś na drodze jest tak naprawdę, jesteśmy już teraz w tej roli tych małp, które powinny z pokorą zejść do podziemia, bo już nic wyjątkowego nas nie czeka. Jedni i drudzy tak naprawdę, patrząc na to, co przewidywali 15 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu, mają mniej więcej taki sam rozrzut trafiania kulą w płot, więc na to bym tak bardzo nie patrzył. Ja dałem takie specjalnie troszkę kontrowersyjny tytuł, taki clickbaitowy wręcz bym powiedział, dlatego że też pewnie część z nas się gdzieś otarła od tego typu memy typu nauczyciele w latach 90., gdy ja chodziłem do szkoły, to zabraniali nam wyciągać kalkulatory na kartkówkach, mówiąc, że nigdy nie będziecie przecież chodzili z kalkulatorem w kieszeni. No chodzimy dzisiaj z megakomputerem w kieszeni, który przewyższa potencjał wszystkich moich nauczycieli, których w życiu spotkałem. Obliczeniowy, intelektualny, wielokrotnie, a mieści się w tej chwili tutaj i pełni rolę stopera, który utrzymali, mam nadzieję, w ryzach czasowych. Ale nie chciałbym do tego poziomu schodzić, dlatego że to jest taki przykład memiczno-anegdotyczny. Tak naprawdę nie mamy na to wpływu, czego nie przewidzimy. Chciałbym bardziej spojrzeć na to, jak wspierać tę młodzież, a wspieranie młodzieży to jest tak naprawdę udoskonalanie nas jako edukatorów, nas jako metodyków, dydaktyków w taki sposób, abyśmy mogli dalej, lepiej pełnić swoją rolę w taki sposób, który przystaje do czasów. Mówię o tym też dlatego, że nie wiem, czy Państwo sobie uświadamiają, ale 4 lata temu, 4 lata, 10 miesięcy i 3 dni temu, czyli prawie 5 lat temu, to był ten dzień, to był 12 marca 2020 roku, kiedy ogłoszono pandemię. Dzień wcześniej WHO, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, ogłosiła pandemię jako międzynarodowe zjawisko. Dzień później, czyli 12 marca, zamknięto szkoły. To był lockdown. 5 lat prawie minęło, a wydawało się, że to było praktycznie wczoraj, nie? Tyle czasu minęło. 2 lata, 1 miesiąc z kolei i 15 dni, to z kolei był 30 listopada 2022 roku. Wtedy firma OpenAI wypuściła na rynek czata GPT, który stał się dla wielu synonimem sztucznej inteligencji. Dzisiaj bardzo często mówimy, rozmawiałam z czatem, czat mi podpowiedział. Oni weszli na to pole jako pierwsi, w sensie mówię o polu takim bardzo komercyjnym i jako pierwsi zaczęli na tym, jako pierwsi jakby zmienili trochę to, w jaki sposób postrzegamy sztuczną inteligencję. Z czegoś takiego, co mogło być w tych odkurzaczach, które same jeżdżą i odbijają się od krzeseł, że one tam może mają jakąś sztuczną inteligencję, do coraz bardziej wprawnych systemów wspomagających parkowanie w nowoczesnych samochodach, po jakieś rzeczy naukowe. Bardzo to było wszystko niedostrzegalne, bo nie mieliśmy za dużego wpływu na to, jak działa nasz odkurzacz czy nasz system parkowania. Te rzeczy, które się gdzieś robiło w MIT w Bostonie czy w Harvardzie, to były dla nas w ogóle ciekawostką co najwyżej. A oni wtedy, 2 lata ponad temu, dali nam narzędzie, które każdy mógł sobie wypróbować i z których bardzo często funkcjonujemy. Chcę przez to pokazać, że jak się mówi o tej dynamice sztucznej inteligencji, że ona tak szybko nas zalała, że to jest taki bardzo, bardzo duży przypływ działań w czasie, to w dużej mierze wynika z tego, że my nie dostrzegamy czasami tego, że to jest bardziej jak taki wielki parowóz. W sensie on się bardzo, bardzo powoli rozpędza. Jak się rozpędzi, to czasami musimy długo czekać na efekty pierwsze prac,
ale jak już się rozpędzi, to bardzo ciężko go zatrzymać, czy bardzo ciężko zmienić jego kierunek, gdzieś przedstawić zwrotnicę. Warto też pewnie powiedzieć, że tegoroczni nobliści, zeszłoroczni już nobliści z fizyki, Geoffrey Hinton i John Hopfield, oni tak naprawdę dostali Nobla w zeszłym roku jesienią za swoje prace, które robili na początku lat 80., Hinton w drugiej połowie lat 80., oczywiście później je kontynuowali. Ale to była taka przestrzeń czasu, zanim doszliśmy realnie do tego, co mamy dzisiaj, więc jeżeli ktoś ma takie poczucie z tyłu głowy, że ten pociąg mu odjechał, że został sam na peronie, a wszyscy już dookoła używają AI, a ja dalej nie używam albo dalej robię to w taki sposób może trochę, że nie jestem zadowolona z wyników, bo jakieś głupoty mi odpowiada ten czy inny czat, to pamiętajcie, że to bardzo dobrze jesteśmy w tym miejscu, bo mamy już dystans, przede wszystkim taki osobisty, niekoniecznie zawodowy, bo pewnie mało jeszcze jest miejsc, gdzie w szkołach mówią: chodźcie, mamy tu narzędzia dla was, drodzy nauczyciele, zakładamy własny lab, będziemy teraz pracowali od jutra nad AI. Bardzo dobrze, mamy teraz perspektywę, mamy teraz pewien dystans, zresztą tutaj grupa taka chińsko-kanadyjska przygotowała takie dosyć ciekawe badanie, bo to jest badanie ponad 2200 różnego rodzaju opracowań, prac naukowych dotyczących AI z poprzednich lat, dotyczących sztucznej inteligencji. I dwa takie generalne wnioski z tych badań, no bo oczywiście to jest takie dosyć duże badanie. Ten górny wniosek prawdopodobnie jest już nieaktualny, ponieważ był aktualny na rok 2023, że prawie połowa i ponad studentów i ponad połowa nauczycieli używa już narzędzi AI jakby w swojej pracy i nie ma co tutaj tego w swojej pracy i nauce i nie ma co tego tutaj jakoś twierdzić, że to przejdzie gdzieś obok nas, będzie niewidoczne. Drugi wniosek, ten skrót AIED oznacza wykorzystanie AI w edukacji. I tutaj pojawiło się takie hasło, które jest świętym gralem edukacji od wielu lat rozpracowywanym, czyli adaptacyjne uczenie się. Czyli co zrobić, że jeżeli uczymy się w ogóle coraz bardziej masowo, w edukacji dorosłych, już poza studiami, to jest w ogóle zawsze jak są rankingi najważniejszych rzeczy, które będą rozwijane w kolejnym roku, to chyba od dekady zawsze uczenie się adaptacyjne jest bardzo wysoko. Czyli takie uczenie, w którym system w jakiś sposób będzie nas zrozumiał jako uczących się i będzie nam dostarczał w taki sposób treści, w jakich my chcemy się uczyć, żeby do nas się dostosować, czyli żebyśmy mieli takiego indywidualnego nauczyciela, który nas rozumie, który poświęci nam czas, co wiemy, że w warunkach na przykład klasy szkolnej jest bardzo, bardzo trudne do osiągnięcia, bo ciągnie się albo tych najsłabszych, żeby ich podciągnąć, albo tych najlepszych, bo oni rokują na przykład na olimpiadach, prawda? Pozostali, czyli ta większość rozkładu gdzieś tam pozostaje w tyle. No i ta technologia podobno ma nam to w jakimś sensie umożliwić. Co jest również ciekawe, tak naprawdę do roku, my teraz tak tego nie widzimy, ale do roku 2016 rok rocznie publikowano mniej niż 50 prac naukowych w ogóle o sztucznej inteligencji na świecie. Mówię to o takie prace, które podlegały jakiejś recenzji i można je nazwać pracami naukowymi. Wielki wybuch tego nastąpił stopniowo, tutaj już reszty wykresu nie ma, nastąpił stopniowo mniej więcej w rok 2016-17, dlatego że dostaliśmy wreszcie bardziej wydajne układy graficzne, te komputery wyszły na większy poziom, chmury obliczeniowe, coś co dzisiaj nam się może wydawać, że jest tylko jakimś dyskiem w chmurze, dyskiem Google'a, OneDrive'em czy tak dalej, Dropboxem nagle stało się dużo bardziej dostępne też dla celów obliczeniowych. No i ta lokomotywa, w której siedzimy, się rozpędziła i w takich właśnie warunkach jesteśmy i w takich właśnie warunkach chciałbym, żebyśmy mieli możliwość wspierać młodzież w tej tak zwanej erze sztucznej inteligencji. Jakie zastosowanie edukacji wynaleźli ci, którzy sprawdzali te ponad 2000 artykułów opublikowanych na temat sztucznej inteligencji? 4 takie grupy. O tej pierwszej już trochę wspominałem, czyli adaptacyjne uczenie się i spersonalizowany tutoring, to żeby treści i metody nauczania, bo to nie chodzi tylko o treści. To nie chodzi o to, żeby tylko dostosowywać poziom nauczania, ale też sposób uczenia, styl uczenia się. Jeżeli ktoś z Państwa korzysta, czy ktoś korzysta z Duolingo, z takiej aplikacji nauki języków obcych, jeżeli ktoś korzysta dłużej niż powiedzmy 2-3 lata, to pewnie zauważyliście, jak bardzo się zmieniała ta aplikacja. Od takich prostszych ćwiczeń, w których czasami po prostu autorzy tych ćwiczeń nie mieli racji. Ja mam w tej chwili nabite, mówiąc kolokwialnie, prawie 2000 dni ciągiem, jest dosyć dużo.
w Duolingo i pamiętam, że kiedyś dosyć często klikałem na flagę pod tytułem zgłoś błąd, to jest nie w porządku, ale od paru lat, gdy jest tam włączony model językowy sztucznej inteligencji, który dostosowuje się do naszych potrzeb, mam coraz mniej krytycznych uwag. Bo coraz bardziej widzę, że jest to samoregulujące się, samokontrolujące się, po prostu lepsze. Nomen omen ten model językowy, który jest zastosowany w Duolingo, nazywa się Bird Brain, czyli ptasi móżdżek, co jest bardzo fajną, ciekawą nazwą. No i znowu to adaptacyjne uczenie się tutaj zagarnia nam 40% rynku. Tych artykułów, w 400% artykułów, o których mówiłem, z tych 2200 ponad jest o tym zakresie. Te pozostałe się w miarę równo rozkładają, ale co tu jest istotne? To jest, moi drodzy, tak naprawdę retoryka tych, którzy tworzą i sprzedają sztuczną inteligencję. To jest poziom retoryki ludzi, którzy może chcieliby zainwestować teraz w sztuczną inteligencję, jakąś firmę założyć, jakiś startup. Tu jest niewiele dla edukatorów. To jest takie spojrzenie typowo biznesowe do uczenia się. I mało tego, my mamy taką tendencję, żeby przejmować styl patrzenia i styl mówienia o danej technologii od autorów tej technologii. Jeżeli poszukamy sobie jakichkolwiek planów na wdrożenia gdzieś tam w szkołach, na przykład sztucznej inteligencji, tu jest komunikat Polskiej Agencji Prasowej, pani minister mówi, że sztuczna inteligencja będzie wspierała polskie szkoły. Takie rzeczy można od mniej więcej 2 lat w miarę regularnie znajdować. To zauważcie, kto jest tak naprawdę, o czym my mówimy i kto to mówi. Mówią to firmy typu Dell, Lenovo, HP, Microsoft i to jest super. Wcześniej mieliśmy taki przykład, o którym Łukasz mówił. No, Fundacja Orange też sporo pieniędzy wydała, żeby takie podobne laby stworzyć, nie? Tylko w całych tych elementach dyskusji brakuje nas, nauczycieli. W sensie tutaj nie ma ani słowa o tych metodach, czy ktoś się z tego nauczy. Tu jest słowo o tym, że wypełnimy sale szkolne nowymi komputerami, będą jakieś narzędzia, może kupimy każdemu dostęp do czata GPT, a dalej nauczycielu martw się sam. I to jest doskonały przykład tego, że narrację tworzą ci zwycięzcy technologiczni. To, co my mamy teraz myśleć o sztucznej inteligencji, czy ona będzie trwałą zmianą w naszym życiu, czy może za chwilę to się jako tak zwany hype trochę spadnie i się schowa, to trochę nam narzucają te osoby. I chciałbym trochę wyjść z tego takiego zaklętego kręgu. Tu obawiam się, że skończyło mi się paliwo w zmieniaczu slajdów, jeżeli ktoś mógłby tam zobaczyć. O, dobra, jest, super. I dobra, tu będzie okej. Co chciałem powiedzieć? No nie odtworzymy takiego krótkiego filmiku, który tam był, ale on nie jest taki istotny. Chciałem Państwu powiedzieć o tym, w jaki sposób patrzą na to właśnie te organizacje, które na tym zarabiają, bo trochę nam narzucają ten punkt widzenia. To jest przykład jednej z bardzo, bardzo wielu platform, która mówi nam, wiemy, że uczenie się jest ciężkie, czyli mówi to do uczniów, nie do nas nauczycieli. Wiemy, że uczenie się jest ciężkie. Wiemy, że ciężko się przebijać przez te wszystkie notatki, przez te wszystkie książki itd. Wiemy, że ciężko się czasami pracuje z nauczycielami. A co gdybyś tutaj wziął i wpisała sobie temat, który cię interesuje, na przykład fotosynteza, a my dla ciebie automatycznie dzięki AI przygotujemy całą ścieżkę rozwojową. Kiedyś nazwalibyśmy to kursem online, no i nazywają to ścieżką rozwojową, ładne określenie. I tego typu platformy są na porządku dziennym rozwijane na przykład przez Google AI for Developers, czy są jakby w pewnym sensie rozwijane pod auspicjami, pod skrzydłami Google'a. To nie jest żadna wielka nowość. Pojawia się coraz więcej takiej retoryki pod tytułem zbuduj kurs ze swoim własnym AI Instructional Designer, czyli jesteś nauczycielem, zbuduj dla swoich uczniów swój własny kurs z swoim prywatnym metodykiem. Ty nie musisz się już teraz znać na metodach nauczania, ty powrzucasz treści do środka, to się w pewnym sensie zrobi samo. Słowa, które tutaj padają bardzo często, to są takie słowa typu effortlessly, na przykład, czyli bezwysiłkowo w zasadzie. Bezwysiłkowo ucz, nauczycielu. Już nie musisz myśleć nad tematami lekcji, nad jakimiś sylabusami, nad scenariuszami. Bezwysiłkowo zrobi to za ciebie sztuczna inteligencja. Tak jak mówię, w dalszym ciągu przybrać im pewną rolę. To jest retoryka tych, którzy sprzedają tego typu rzeczy. Jeżeli komuś się wydaje, że jako nauczyciele schowamy się za okopem związanym z językiem polskim, że tutaj nas nie dosięgną, bo jesteśmy jednak dosyć niszowym tworem, to pragnę zauważyć, że firma na przykład GetResponse od już jakiegoś czasu też proponuje kreatory kursów online. Dodam tylko, że firma GetResponse zajmuje się marketingiem treści, e-mail marketingiem, więc edukacja tutaj tak naprawdę jest tylko dodatkiem.
I w dalszym ciągu są te same hasła. Zmień swoją wiedzę w źródło przychodu. Czyli tu jest ten trigger, tu jest ten spust, który zaczyna działać. Kiedy zaczynałem jakiś czas temu bardziej pracować tak bliżej z nauczycielami, tak bardziej 1 do 1, robiliśmy takie grupy wsparcia w zakresie technologii, to zauważyłem, że największy odzew, największy response mam na grupie facebookowej Nauczyciel zmienia pracę. To było bardzo, bardzo charakterystyczne, bo współfinansowało, znaczy nie grupę, ale sam projekt współfinansowało Ministerstwo Edukacji albo Edukacji i czegoś tam, bo to oczywiście różne były kroniki dziejów w ostatnich latach. Czasami się szczęście zmieniały nazwy niż roll-upy projektów, tak bywało. No i to było takie trochę, wiecie, to było doskonały akord, który można było zagrać, ponieważ każdy marzy trochę o tym, żeby móc zarabiać na swojej wiedzy, a niekoniecznie robić to tylko i wyłącznie w warunkach klasy szkolnej. Więc tak wyglądają tego typu narzędzia. One trochę pokazują nam życie jakby od środka. I tak w bardzo wielkim skrócie pokażę wam, jak działa jedno z nich. Ono się nazywa Noodle Factory. Nie to, że polecam, bo to nie jest warsztat. Pokazuję, jak to działa. Dodajemy sobie nowe treści do modułu, czyli budujemy sobie jakąś lekcję dotyczącą czegokolwiek. Dodajemy je w formie plików PDF, czyli wrzucamy sobie tutaj kilkanaście, kilkadziesiąt różnego rodzaju plików PDF albo innych dokumentów. Ja akurat miałem pliki PDF. Te pliki akurat tutaj są poświęcone sprawom etyki i praw w sztucznej inteligencji. Te pliki się przetworzyły, sztuczna inteligencja sobie coś wymyśliła i stworzyła dla mnie chatbota, z którym ja jako nauczyciel albo moi uczniowie możemy sobie rozmawiać. Czyli mogę go zapytać, jakie są główne... nie wiem, co miałem na myśli, coś miałem. Aplikacja jest po angielsku, ale chatbot oczywiście działa po polsku. Po chwili otrzymuję bardzo dokładną odpowiedź zebraną z tej grupy materiałów, które tam są. Mało tego, ta odpowiedź jest oźródłowana. Tam są źródła, konkretne źródła, z których PDF-ów, z których dokumentów to było brane. Jeżeli chciałbym na tej samej bazie stworzyć na przykład sprawdzian dla uczniów w formie testu, bardzo proszę, wybieram kilka podstawowych funkcji, które są potrzebne. Wybieram sobie dokumenty, które będą uwzględnione w tym sprawdzianie i odrzucam te, które nie będą uwzględnione, bo może nie pasują do tego. Wybieram sobie zakres stron, zakres rozdziałów, to co powinno być wzięte pod uwagę i mam quiz. I to jest super, nie? Tylko że z tym jest jeden zasadniczy problem. Zauważyłem go, kiedy po raz pierwszy pracowałem ze studentami nad pracą z danymi w oparciu o pliki PDF. Mieliśmy mniej więcej te same pliki. Zebraliśmy około 25 różnego rodzaju raportów dotyczących etyki AI na całym świecie. Jak uczelnie do tego podchodzą, jak firmy do tego podchodzą. I słuchajcie, zaczęliśmy to rozpracowywać, żeby wyciągnąć wnioski z różnych narzędzi, ale na dobrą sprawę my nawet nie przeczytaliśmy żadnego z tych PDF-ów. Tylko wiecie, wszystko wrzuciliśmy do sztucznej inteligencji i dostaliśmy bardzo dobre, najprawdopodobniej, bardzo dobre jakościowo wnioski. Wszystko super ułożone. Tylko że kurczę, wiecie, pierwszy moment, gdzie zamknęliśmy na dłuższy czas oczy. To trochę jak biec w maratonie i zamknąć sobie tak oczy na minutę. I w sumie gdzieś dobiegliśmy, jesteśmy w innym miejscu, ale czy to jest to miejsce, co trzeba? Tego nie wiemy. Więc to chciałem pokazać jako przykład tego, że narzędzia są super, pozwalają nam na skróty takich niepotrzebnych, czasami nużących prac, ale też pewnym kosztem. Koszt jest taki, że mamy całe serwisy, gdzie wpisujemy jakiś temat i otrzymujemy świetne opracowanie. One nawet mają homework w nazwie, czyli takie, wiecie, ta kość niezgody ostatnich lat, czy prace domowe powinny być w szkołach. Mogą być jak najbardziej, przecież można bardzo szybko opracować odpowiedzi. Zauważcie, że ja nie czytajcie z mojego tonu, czy z mojej retoryki, czy ja to pochwalam, czy nie pochwalam, ja tylko stwierdzam, że są takie narzędzia. Jest przecież od lat platforma Brainly, gdzie dzieciaki po to się tam logują i łączą, żeby szukać odpowiedzi, które im są potrzebne między innymi do zadań domowych. I ciężko to ganić. Platforma Brainly zrobiła sobie coś takiego już lata temu, co stało się przyczynkiem w ogóle do pracy z odpowiedzialnością za to, co tworzymy. Czyli coś, co oni nazwali kodeksem honorowym. On się w dużej mierze opiera o to, co też mamy w kodeksach honorowych takich AI, czyli odpowiedzialność za materiał, który tworzysz, ale też takie rzeczy prawno-autorskie typu nie kradnij, nie przepisuj sobie tego, co robiła sztuczna inteligencja. To jest oczywiście taki wentyl bezpieczeństwa, że w razie czego to jest kodeks, nie przejmujemy się. Ale w takich warunkach pracujemy, w takich warunkach pracują
dzieciaki. I to nam otwiera tak naprawdę listę kilku zasadniczych problemów związanych z AI, nad którymi powinniśmy się pochylić i nad którymi się teraz pochylimy. Przede wszystkim ten problem powierzchowności uczenia się, o czym trochę mówiłem, czyli jak jest błyskawiczna dostępność odpowiedzi, no to ciężko jest generalnie odpalić jakieś bardziej skomplikowane procesy w mózgu. Z drugiej strony to jest tak trochę jakby ten kalkulator, o którym mówiłem na samym początku, winić za to, że błyskawicznie daje nam odpowiedź. Jasne, nie musimy w tym momencie otwierać sobie w głowy tej dawno zakurzonej szuflady, w której była tabliczka mnożenia tam w klasie, nie wiem, 3. czy 4. w moim pokoleniu pewnie to było, albo może wcześniej, tylko mam to, ale no jest to jedno z wyzwań. Bardzo dużym wyzwaniem, uważam, że to jest bardzo mocno niezagospodarowane i bardzo duży problem, to jest problem związany z krytycznym myśleniem, ale także z dezinformacją i manipulacją i różnego rodzaju błędami informacyjnymi. Dzieciaki naprawdę nie są na to odporne, bo przyjęliśmy trochę tak, wiecie, jak w czasach manuskryptów, w czasach, nie wiem, końca starożytności i początku średniowiecza, gdy tak mało osób potrafiło realnie czytać, a już nie mówię o pisaniu, że jak było coś napisane, to uznawano generalnie, że no to musi być prawda, przecież nikt nie robiłby wysiłku, żeby wydawać coś bardzo drogim kosztem, jakąś formę pisarską jeszcze przeddrukowaną, gdyby to miała być nieprawda, no halo. I dzisiaj jest trochę podobnie. Wśród tych rzeczy widać też na przykład coś, co ja nazywałem sobie outsourcingiem poznawczym, czyli to, że jakby jeżeli AI staje się częścią naszego zewnętrznego mózgu, no to nie musimy tych neuronów w środku tych synaps ćwiczyć, bo dostajemy odpowiedź od razu w zasadzie. I tego typu rzeczy, które myślę, że sami rozpoznajemy, o których na początku się myśli, kiedy mówi się o problemach typu narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji i ja, na przykład problemy z oceną autentyczności pracy uczniów, które są bardzo trudno rozwiązywalne, bo jeżeli ktoś z was wierzy, że dobrze działają różnego rodzaju systemy typu sprawdź, czy nie zostało splagiatowane, ty nauczycielu tutaj sobie wrzuć pracę ucznia, a ja jako system ci powiem, czy ta praca była stworzona przez sztuczną inteligencję, czy nie była, to jest bujda. Te systemy działają tak sobie. One są w tej chwili często włączane do zawodowych, profesjonalnych systemów antyplagiatowych. Każda chyba uczelnia w Polsce ma swój system antyplagiatowy, każda praca licencjacka, magisterska, inżynieryjna, już nie mówię o doktoranckich, przechodzi przez system antyplagiatowy. I tam jest taki włącznik typu sprawdź, czy nie zostało zrobione przez sztuczną inteligencję. I o ile ten moduł antyplagiatowy, czyli taka typowa kradzież z czyjejś pracy, to jest zero-jedynkowy, tam nie ma dyskusji. Jak ktoś splagiatował, to splagiatował. Tak z tą sztuczną inteligencją, to każdy z dostawców tego oprogramowania mówi, wiesz, ale to nie jest tak do końca pewne. Walczymy tą samą broń. Jeżeli ktoś wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia na przykład jakiejś pracy domowej, czy pracy zaliczeniowej, no to ten sam model, ten sam system jakby używany jest do sprawdzania. Te systemy wzajemnie od siebie się uczą w tym sensie, że z każdym nowym pokoleniem tych systemów, co rok, co 2, co 3, są coraz mniejsze szanse na to, że będziemy w stanie dobrze odkrywać, czy coś zostało stworzone przez sztuczną inteligencję, czy nie. Ale spójrzmy na to ze strony praktycznej, że wiecie, zahamowanie tego mózgu, te synapsy się nie rozwijają, to się fajnie mówi, nie? To jest Denis Hassabis i John Jumper, czyli zeszłoroczny znowu, laureaci Nagrody Nobla z chemii. Super. Jeżeli jesteśmy na bieżąco, prowadzimy zajęcia związane z naukami ścisłymi, fajnie byłoby wytłumaczyć uczniom, o co chodzi w tej Nagrodzie Nobla z chemii, bo to jest taka, wiecie, rzecz na bieżąco. Najlepszym źródłem, którym był w stanie polecić, jest ich artykuł w czasopiśmie Nature. To już jest top of the top tego, co możemy polecić, gdzie możemy sobie wszystko ściągnąć, przeczytać. Jak widać, zespół badawczy jest bardzo duży, jest abstrakt. Dla tych, którzy nie lubią czytać dużej ilości tekstu, mamy bardzo przejrzyste ryciny wraz z omówieniem. No nic, tylko generalnie zaczynać lekcję chemii od tego, nie? Dobrze wiemy, że to jest generalnie nie do zrobienia w żadnym możliwym wymiarze. Więc co będzie, jeżeli użyjemy prawdopodobnie największego hitu dostępnej bezpłatnie sztucznej inteligencji ostatnich paru miesięcy, czyli aplikacji Notebook LM? Dostępna jest bezpłatnie, zobaczcie sobie. Wrzucimy tam PDF z tym artykułem naukowym, nawet sobie nie zmienimy nazwy, niech on ma taką swoją sztuczną nazwę. Stworzy nam się masę różnych opracowań. Możemy z tym chatbotem rozmawiać krytycznie, możemy pytać go o bardzo różne wątki, które nas interesują. Możemy naprawdę świetnie się przygotować.
Mamy też możliwość, jeżeli będziemy chcieli przygotować sobie na przykład wersję audio podcastu, co do którego uwierzcie mi, że on brzmi jak prawdziwy podcast nagrany przez prawdziwe osoby. I są już całe stacje takie podcastowe, radiowe nazwijmy to, które tylko jakby publikują sztucznie wygenerowane podcasty. I teraz pytanie brzmi, i co z tego? Znaczy generalnie wiecie, no jest tak to zrobione, ale przecież nikt nie przeczyta, nikt z nas tutaj nie przeczyta dokładnie od dechy do dechy ze zrozumieniem tego artykułu w Nature. Czyli ta nauka taka na najwyższym poziomie tak nam, nauczycielom, odjeżdża, że my musimy mieć jakieś wspomagacze, my musimy skracać ten dystans między samodzielnym uczeniem się greki albo aramejskiego, żeby przeczytać, wiecie, Pismo Święte w oryginale, nie? Tak nawiązując do miejsca. To już nie są raczej te czasy. Tylko raczej przepytamy o to chatbota. I dlatego to jest problem, bo to jakby w kontekście tych problemów, o których mówiłem wcześniej, jak sobie zobaczymy tego typu wątek, to zaczyna brzmieć trochę inaczej. I teraz chciałbym na chwilę, tylko tak przez chwilę poteoretyzować. Jakbyśmy sobie wyobrazili, czym tak naprawdę są te sztuczne inteligencje. O co w tym chodzi? Chodzi o odwieczne marzenie człowieka, żeby maszyna była w stanie uczyć się sama. I to wszystko. Jak ona ma się uczyć sama? No tak na takim poziomie najbardziej prostym jest to trudne. No jakby jak ktoś nie programuje, to jest bardzo ciężkie do wyobrażenia. Ale jak ktoś kiedyś pomyślał, i to było już dużo wcześniej przed panem Hintonem i Hopfieldem, o których mówiłem w roli z kolei noblistów z fizyki, a co by było, gdyby w komputerze zrobić takie, wiecie, połączenia, takie z tym, to z tym, to z tym, wszystkie ze sobą połączyć i jak im damy coś temu komputerowi, na przykład narysowaną odręcznie dziewiątkę albo piórem, albo w jakiś sposób skan, zdjęcie i uczyć go, że to jest cyfra 9. I teraz dostań tak dużo przykładów tej dziewiątki, żeby się nauczyć za każdym razem na zdjęciach, na skanach, odręcznie, na maszynie do pisania, na wydruku komputerowym taką innym krojem czcionki, żeby odnajdywać tę dziewiątkę. To oczywiście tylko jedno z zastosowań bardzo wielkich. I stworzono tak zwane uczenie maszynowe, teoria podstawy uczenia maszynowego, ale żeby to było możliwe, stworzono coś, co my nazywamy głębokim uczeniem. Czyli poukładano sobie te neurony sztuczne w takie warstwy. Tu jest warstwa wejściowa, ona zawiera 10 neuronów, tego tak dobrze nie widać. Tu jest pierwsza warstwa ukryta, druga, trzecia, a tu jest warstwa wyjściowa. I teraz zauważcie, tu jest raptem 10, 20, 15, 25. Czyli tych neuronów nie ma za dużo, a już graficznie tego się w zasadzie nie da pokazać. Gdybyśmy chcieli zobaczyć, jak to działa w praktyce, zobaczcie sobie, jest bardzo prosta sieć. Jej zadaniem jest poukładać sobie w taką grafikę spiralną, czyli tak się nauczyć rozprowadzać dane, żeby się one ułożyły w taką grafikę, spiralną. Zaczynamy uczyć tę sieć i widzimy, jak to walczy. Jak ta sieć teraz przy nas, na żywo się uczy. Co tu zrobić, żeby te dane wpływają? Tu się dzieje jakaś magia. I słuchajcie, to jest mega banalna sieć. Ona właśnie zużywa prąd, ale jest w ogóle pierdółką w porównaniu z tym, co robi ChatGPT, ale tak to jest zbudowane. Tak to jest zbudowane na całym świecie. Można się pobawić na Playground TensorFlow.org ze sobą, czy z uczniami. Bardzo fajna rzecz. Można zmieniać sobie te parametry tutaj i zobaczyć, jak szybko uczy się różnych rzeczy. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że tam widzieliście prostą sieć. Sieć, z której korzystamy bardzo często, czyli model GPT-4, posiada tych warstw 96, około ponad 12 000 neuronów, czyli tych kulek w każdej warstwie. I one są w ogóle połączone w bardzo, bardzo dziwny, autorski sposób, którego nie jesteśmy w stanie nawet wyrazić graficznie. I to jest ten przeskok, który sprawia, że mamy generalny, największy jako edukatorzy problem ze sztuczną inteligencją, że tu coś wchodzi, tu dzieje się coś, a tu coś wychodzi. I tego nie wiemy. Tego nie wiemy, tego nie wiedzą nawet ci, co te sieci stworzyli. Ten rysunek jest nie do końca właściwy, bo to nie jest do końca czarna skrzynka. My wiemy, jak ta sieć jest zbudowana w środku. Problem polega na tym, że jak mamy miliard połączeń, to za cholerę nie jesteśmy w stanie na tym nadążyć. Nie jesteśmy w stanie tego obserwować na żywo, żeby sobie zobaczyć, które neurony, które synapsy w tym sztucznym mózgu, kiedy zaczynają mówić, o, to jest dziewiątka, albo nie, to nie jest dziewiątka, to jest szóstka, taka odwrócona dziewiątka. I to powoduje, że wpadamy na przykład czasami w taki problem tej stronniczości, halucynacji, tego typu problemów ze sztuczną inteligencją, z którymi my mamy największy problem, gdy zaczynamy. Ktoś mówi, zapytałem o coś czata GPT, napisał mi głupoty. No tak, bo jest uczony na danych, które są... a jakimi danymi my się otaczamy? Gdybyśmy włączyli telewizję, przeglądali internet i chcieli sobie na tej podstawie wyrobić opinię o naszej planecie, no to czy tam są same mądre, wyważone, encyklopedyczne treści? No nie. Ale to też powoduje, że wpadamy w różnego rodzaju bajasy dotyczące właśnie stronniczości, uprzedzeń. To jest taki
Stary jeszcze mem z czasów, kiedy ktoś poprosił system Gemini o wygenerowanie obrazu niemieckich żołnierzy z 1943 roku, to mniej więcej wiadomo jaka frakcja. No i dostał coś takiego. Twórcy Gemini przeprosili za to, że to oczywiście jest nie w porządku, tylko problem polega na tym, że oczywiście gdyby ten model Gemini był wyuczony na normalnych danych rzeczywistych, to nigdy by to nie wyszło, bo nie ma takich wzorców. Tylko my próbujemy to trochę poprawić. Poprawić rzeczywistość i nasza rzeczywistość nie zawsze nadąża za tą, jakby prawda czasu i prawda ekranu się różnią od siebie. Ja na przykład dzisiaj po raz pierwszy w życiu jestem osobą preelegencką. I dzisiaj może mogę z tego trochę śmieszkuję, ale pewnie za 2 lata będę się wstydził, że sobie śmieszkowałem z tego, nie? Bo stanie się to oczywiste. I tutaj twórcy Gemini, wiedząc, że mogą być problemy z uprzedzeniami, ze stronniczością, wsadzili śrubokręt, przekręcili ten model trochę, no i się okazało, że nie ma problemu, żeby powstawali różnorodni rasowo przedstawiciele armii niemieckiej w roku 1943. Ale to właśnie pokazuje ten problem, że tam nie ma takiego pokrętła jak na konsolecie w studio audio, że mniej stronniczości, więcej stronniczości. Te neurony sobie latają, my możemy to trochę kodem starać się poprawić, ale nigdy nie wiemy, nie znamy momentu, w którym przegniemy tak bardzo, że stanie się to śmieszne. Na to jesteśmy jako nauczyciele też narażeni. Drugi przykład, który czasami pokazuję, to jest przykład tego, że kiedyś razem z Elonem Muskiem starałem się o dofinansowanie do grantu. Mamy CV, tak się akurat złożyło, że dokładnie takie samo CV mam ja i Elon Musk. Znaczy podrobiłem CV Elona Muska, żeby sprawa była jasna. Dokładnie to samo CV. Zapytałem kilka systemów chatbotowych, który z nas ma większe szanse na otrzymanie dofinansowania. Generalnie okazało się, że Elon Musk jest trochę lepszym kandydatem. Dlaczego? Na jakiej podstawie? No na podstawie tego, że pewnie w modelach językowych zbitka Elon Musk jest dużo wyżej promowana jako doskonały przedsiębiorca, co by o nim w obecnych czasach politycznych nie myśleć, niż ja. I to tylko pokazuje, że możemy wpływać na decyzje, wyniki tego, co otrzymujemy, nawet przez tak banalną, drobną rzecz, jaką jest wskazanie imienia, nazwiska gdzieś w treści. To jest taki przykład anegdotyczny, oczywiście niewielki, ale chciałem wam powiedzieć, że niebagatelne znaczenie przy pracy z modelami językowymi ma właśnie kontekst tego, co tworzymy. Zaadresowanie tej odpowiedzi. Nie ma czegoś takiego w czasie GPT, jak napisz mi post na media społecznościowe, który jest o tym i o tym. Jest raczej, jesteś social media managerem w tego i tego typu organizacji. Masz to, siam to, wam to. Bo po prostu nieumiejętność korzystania z tego narzędzia zazwyczaj budzi frustrację. Jeszcze jedna sprawa jest taka, że my często widzimy więcej niż w rzeczywistości jest w kompetencjach technicznych młodzieży. To nie jest tak, że jak młodzież wciska klawisze, nawet już nie klawisze, bo nie ma klawiszy, ale uderza tym kciukiem z prędkością pozwalającą na staw ludzki, tutaj ten malutki, po ekranie smartfona, to znaczy, że ta młodzież jest taka biegła w urządzeniach elektronicznych. Nie do końca tak jest. Młodzież jest świetna w mediach społecznościowych, potrafi sobie poradzić w sposób naturalny z wieloma rzeczami, ale kompetencje w zakresie używania faktycznie narzędzi, wyszukiwania treści, jeśli chodzi o wyszukiwanie treści, to gdybyśmy tutaj zrobili przekrój taki wiekowy, taki tendencyjny, powiem to tak, to jestem w stanie dużo dać za to, że ci z was, którzy będą w 1/4, w tym centylu 1/4 najstarszych, będą sobie lepiej radzili z wyszukiwaniem danych w internecie niż ci, którzy będą w tym centylu na samym dole. Dlatego, że pochodzicie wy, się w ten centyl jeszcze nie łapię, pochodzicie z czasów, kiedy faktycznie trzeba było docierać do informacji. My często myślimy, że jak dzieciaki się urodziły prawie ze smartfonem w ręku, albo pierwsze, co dostały po wyjściu z brzucha mamy, to był smartfon od razu zalogowany do sieci. To oni tak naturalnie wszystko robią. Wcale to tak nie działa. I teraz co robią z tym inni? Żebyśmy wyszli dzisiaj z czymś, co będzie takie bardziej praktyczne. Jest to bardzo różnie, bo pierwsze za to zabrały się różnego rodzaju instytucje edukacyjne typu uczelnie wyższe, bo musiały jakoś to ogarnąć. Osoby, które przychodzą na studia, są osobami dorosłymi. Dostanie się na studia jest de facto podpisaniem umowy o realizację usług. Tak z punktu widzenia prawa. I teraz studenci coraz częściej są w stanie naprawdę egzekwować swoje prawa. Czytają, to nie jest tak, że dostałem się na studia, jestem na 2. roku na przykład, jestem z tego powodu szczęśliwa. Tylko wszystko musi być zgodnie z sylabusem, wszystko musi być tak. No nie musi oczywiście, bo wiadomo, w różnym stylu się przez studia przechodzi, ale wiecie, mają coraz większą świadomość tego, że to jest umowa cywilnoprawna.
między uczelnią a tym młodym człowiekiem. Więc uczelnie musiały się bardzo szybko ogarnąć, żeby przygotować jakieś swoje polityki i podejścia. Przykład bardzo fajnej uczelni z grupy Merito, w tym wypadku oddział z Poznania, przygotował sobie przykładowo 2 dokumenty. Dobre praktyki dla wykładowców oraz dobre praktyki dla studentów. Żeby postawić sprawy jasno. To nie jest tak, że udajemy, że nie ma, tylko pokazujemy, jak to w praktyce można wykorzystywać. Krótki taki wypis, bo oczywiście nie będziemy tego w całości przyglądać. Ja mam takich dokumentów zebranych kilkanaście. Gdyby to kogoś zainteresowało, to zapraszam po prostu do kontaktu, chętnie z wami się podzielę. Z takich rzeczy najbardziej na początek rzucających się w oczy są takie rzeczy, które wiecie, są bardzo ogólnikowe, takie rozwijaj swoje umiejętności, no to jest prawda, ale na przykład pomyślcie o tym, dziel się doświadczeniem z innymi wykładowcami. To się wydaje banalne, ale jak często się zdarza w waszych sieciach społecznościowych, jeżeli jakoś tam jesteście powiedzmy z technologią trochę związani, że ktoś powie, ale wymyśliłem fajny prompt. Pokażę wam ten prompt, bo robi super robotę. No nie, my się raczej wstydzimy tego, nie? Że tam generalnie, że do stworzenia tej prezentacji, wyobraźcie sobie, i do mojego wystąpienia to nie było tak, że ja siedziałem nad starożytną Greką, tylko też trochę użyłem, wyobraźcie sobie, narzędzi sztucznej inteligencji, ale trochę wstyd, nie? Że tak, wiecie, nie przeczytałem tych publikacji tak od dechy do dechy, wszystkich 80 stron. Dziel się swoim doświadczeniem, wykorzystuj sztuczną inteligencję do kształcenia umiejętności krytycznego myślenia u studentów. To jest dosyć ważna sprawa. Teraz jesteśmy w perspektywie nauczyciela. Opracuj strategię oceny umiejętności studentów, które uwzględniają faktycznie wykorzystanie przez nich sztucznej inteligencji. To jest kurczę trudne, bo część uczelni na świecie bardziej niż w Polsce powiedziała na przykład, dobra, rezygnujemy w ogóle z tego typu egzaminów, bo to nie ma sensu. To wiadomo, że studenci będą oszukiwali. Powiem wam więcej, kiedy zaczynałem swoje pierwsze zajęcia ze studentami na temat generatywnej sztucznej inteligencji, która miała im pomóc w uczeniu się, jak ich wspierać, to oni byli w szoku, że przyszedł stary człowiek z ich perspektywy stary i on im mówi, jak oni mają używać narzędzi, które są przez innych starych ludzi uznawane za narzędzia do oszukiwania. Żeby ich przełamać, musieliśmy razem na pierwszym wykładzie zrobić na sali szkoleniowej mój test z BHP, bo musiałem przejść szkolenie BHP. Takie wiecie, szkolenie typu następny test. Zapowiadano, że samo szkolenie zajmie nam 4 godziny, ale uwinęliśmy się w 40 minut. Uwinęlibyśmy się w 15, tylko że rozmawialiśmy. Przeszliśmy go bardzo prostą metodą. Klikałem cały czas w prawy przycisk, a jak był test, to wrzucałem zrzut ekranowy do czata GPT i przepisywałem odpowiedzi, nie myśląc o tym. Czy jestem z siebie dumny jako człowiek z zakresu BHP? No nie. Czy jestem z siebie dumny jako wykładowca? Tak. Bo pokazałem im, że to jest trochę jak to prawo Kopernika-Greszama. Jakby zawsze jak się znajdzie gorszy pieniądz na rynku, to wyprze ten lepszy. Kwestia, czy my to wykorzystamy z głową i z rozsądkiem, czy nie. Na końcu sobie wydrukowaliśmy w ogóle certyfikat i przez następne 2 lata nie muszę robić szkolenia BHP. Tak swoją drogą. Wiem, że jestem na streamingu. Pokazywałem to również dyrekcji, że tak powiem, uczelni. Z prostym założeniem, jeżeli wrzucasz do jednego wora wszystkich i mówisz im o tym, że wykształcisz z jakiejś dziedziny, na przykład BHP, a robisz to po linii najmniejszego oporu, no to co ty oczekujesz w zamian tak naprawdę, prawda? Pomyślcie sobie o tym, jak ludzie konstruują na przykład testy czy sprawdziany. Jakie jest pierwsze, co ma w głowie nauczyciel? Bardzo często. Nie o co ja powinienem ich zapytać, tylko czego nie będą wiedzieli. Gdzie ich przyłapię, nie? Przecież to jest bez sensu. No jeżeli Musi być zgodnie z normą. Musi być zgodnie z normą, dobra. O, wiedziałem, że wejdę trochę na grząski grunt. To dobrze, że macie przy tym jeszcze normy, bo już tak w edukacji nieformalnej dorosłych w tych szkolniach to już dalej jest, słuchajcie, miazga. Uczniów pominę, przejdę do tego, jak żyć, co z tym począć, żeby sobie poradzić. Można sobie wrzucić różnego rodzaju, będziecie mogli sobie prezentację później obejrzeć, różnego rodzaju takie ogólne bardzo kwestie, które są poradnikowe, ale ja nie traktuję ich jako, to jest moja rekomendacja. Używaj AI do generowania pomysłów i burzy mózgów, jeżeli jesteś uczniem. Może tak, może nie. Możecie to potraktować swoją własną wewnętrzną skalą Likerta i ocenić sobie od -2 do 2 typu totalna bójda albo totalny sztos dla swoich potrzeb. Podobne listy możemy generować dla nauczycieli, tak jak mówię, do spokojnego przyjrzenia się tematowi w wolnej chwili. Ta prezentacja oczywiście będzie dostępna.
Ale chciałbym na to spojrzeć jeszcze trochę z innej perspektywy, bo tego typu litanie tego, co możemy zrobić albo co warto robić, można sobie różnie budować. Chciałbym, żebyście przywykli do takiej triady, kiedy pracujecie z generatywną, szczególnie generatywną sztuczną inteligencją. Generatywną, czyli taką, która robi coś teoretycznie z niczego. Że nie obejdziemy się, jeżeli nie zbudujemy pewnej triady w oparciu o wiedzę dziedzinową, inżynierię promptowania, czyli umiejętność tego, jak gadać z danym narzędziem, i wiedzę metodyczną, czyli umiejętność tego, jak się uczy. My często to pomijamy w któryś z tych składników i coś zaczyna nie działać. Tworzyłem jakiś czas temu taki bardzo prosty przykład. Chciałem, żeby jeden z modeli językowych nauczył przeciętnego 4-latka, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę. No i jeżeli tak zadacie pytanie w, powiedzmy, czacie GPT, Claude'zie, Gemini czy w jakimś innym systemie, no to dostaniecie jakiś rodzaj instrukcji. Możecie odpowiednio go zapromptować i napisać mu, że pamiętaj, że zwracasz się do 5-latka czy tam 4-latka, on nie będzie rozumiał bardziej złożonego języka. No przede wszystkim prawdopodobnie nie będzie potrafił czytać, ale to już pomijam w tym całym zadaniu. Więc fajnie by jeszcze było nałożyć do tego kontekst, że on jest pod czyjąś opieką jakiegoś tutora, rodzica, nauczyciela. I tu zaczyna już pracować metodyka, nie? No w każdym razie, jak zadacie taki prompt normalnie, tak prosto z mostu, to dostaniecie prawdopodobnie nie najlepszy rodzaj, taki ogólny dokument o tym, jakie są do and don'ts, zrobić, nie robić, jeśli się przechodzi przez ulicę. Typu rozglądać się na przykład. Kurczę, ale to nie działa, to nie jest jakby wynik, który mnie jako edukatora satysfakcjonuje. Ale pomyślałem sobie, że kurczę, no przecież nie pamiętamy ze szkoły, że jest coś takiego jak metoda sokratejska. Że Sokrates generalnie, jak pamiętacie z dzieł Platona, zajmował się głównie obrażaniem innych, w sensie wytykaniem im błędów i poniżaniem ich w ten sposób, w pewnym sensie oczywiście takim retorycznym. Oczywiście bardzo teraz w tej chwili spłycam tę postać, ale pomyślmy sobie, są takie metody jak na przykład question-based learning, czyli uczenie oparte o pytania, a nawet pure question-based learning, czyli taka metoda, w której w ogóle nie podajemy treści w sposób inny niż pytając i rozmawiając z naszym uczniem. I gdybyśmy poprosili czata, żeby wszedł w rolę Sokratesa, tylko takiego Sokratesa, wiecie, light, bez dołowania tych 5-latków, i w ten sposób ich nauczył na przykład tego przechodzenia przez jezdnię, zadając im pytania, mówiąc: droga Basiu, a jak myślisz, co jest najważniejsze, jak przechodzisz do przejścia dla pieszych? Basia może powiedzieć, że najważniejsze to jest sprawdzić, czy mam zasznurowane buty. To nie jest zła odpowiedź, ale teraz od tego Sokratesa, który jest w środku czata GPT, który świetnie sobie z tym radzi, jak zostanie wyłączony w metodę sokratejską, jest wyjść z tego w taki sposób, żeby po 20 minutach odrobić tę lekcję. Jest masę narzędzi, które opierają się o sztuczną inteligencję. Ja tam wcześniej pokazałem zrzut ekranu z takiego serwisu A-Exploria. Ich jest dużo, ale to są serwisy pod jednym tytułem. W jednym miejscu zbierzmy setki albo tysiące różnego rodzaju narzędzi. Nie mamy oczywiście czasu ani możliwości, żeby je przeglądać, ale jak sobie tak myślałem, co my tu mamy, to jest pierwsza 12 tego, co jest w edukacji. Perplexity to jest platforma, która polega na tym, że gdy daje nam odpowiedź, to od razu daje nam źródła, które znalazła w internecie. One są lepsze, gorsze. Często to są jakieś wpisy na blogach, więc też nie są jakoś bardzo, bardzo wartościowe, ale są. Quillbot to jest z kolei taka platforma, znowu trochę jak nóż. Można tym kogoś zranić, można pokroić warzywa na wywar do rosołu, która potrafi przepisywać, parafrazować, znajdować jakieś rzeczy. Idealna do pisania oczywiście sprawdzianów. Czat PDF potrafimy dyskutować z podręcznikami. Fajnie, jak ktoś potrafi. Fireflies, dla mnie jedno z najważniejszych narzędzi, z jakich korzystam. Jak mam długie, nudne rzeczy, których nie jestem w stanie drugi raz odsłuchać, na przykład nagrania ze spotkań projektowych, wiecie, 3 godziny na Zoomie siedzisz, że gadamy o niczym, wrzucam w Firefliesa, dostaję szybkie sprawozdanie i chatbota, który jest w środku, z którym mogę porozmawiać. O tym, co konkretnie, jakie konkretnie padły ustalenia, kto to powiedział, jak to powiedział, ogromna oszczędność czasu i tak dalej, i tak dalej. Pokazuję to dlatego, że warto sobie też pewnie na koniec przygotować taki rodzaj zestawienia typu takiego własnego rachunku, co ja uważam, bo każdy z nas jest też jakby w innym miejscu, jeśli chodzi o jego metodę uczenia, jego postrzeganie AI, jego sumienie związane z takim, a nie innym podejściem do pracy. I na pewno najgorszą metodą byłoby w tej chwili przekonywanie kogoś do zmiany postaw, bo to jest w ogóle bardzo trudno, o ile w ogóle możliwe. No to ja sobie często robię takie proste zestawienie narzędzi, które stanowią duże zagrożenie dla ucznia, małe zagrożenie dla ucznia, a w drugiej osi zagrożenie dla nauczycieli, małe i duże.
Oczywiście można różnie też definiować to zagrożenie, co to znaczy, że to jest zagrożenie dla mnie jako mojego takiego status quo nauczyciela, że mnie przyłapią na czymś, że ChatGPT wie więcej niż ja przykładowo. Ale nie wchodząc w szczegóły, to mamy takie 4 kwadranty, że tak powiem. Jest z jednej strony strefa wysokiego ryzyka, no bo jeżeli mamy tutaj na przykład bezmyślnie wykorzystywane chatboty typu ChatGPT, do którego uczeń może wpisać napisz mi pracę, rozprawkę z tego i z tego, no to jest to w dużej mierze zagrożenie dla jednych i dla drugich. Oczywiście wprawny nauczyciel pewnie wyłapie pewne wzorce czy przykłady, które będą się powtarzały, jak ma dużo takich samych prac domowych, ale kto ma na to czas? Więc dla mnie to w ogóle, jeżeli tak to zdefiniuję i wiem, że uczniowie czy studenci nie potrafią tego używać inaczej i będą naturalnie do tego kwadrantu dążyli, no to są dla mnie rzeczy, które wykluczam. Ja zepsułem, naprawiłem. Druga to jest strefa bezpieczna. Tutaj w zasadzie można sobie chillować, mówiąc językiem młodzieżowym. Wszystkie te narzędzia, gdzie faktycznie mogę wrzucić kilka trudnych podręczników, tak jak Notebook LM i mogę porozmawiać z tym chatbotem o faktach. Zauważcie, że tylko i wyłącznie metoda pracy nas odróżnia. W sensie to samo narzędzie, które jest w strefie bezpiecznej, przez niebezpieczne użytkowanie może trafić do tej strefy. Bardzo ciekawa jest strefa transformacji, bo to jest taka strefa, która teoretycznie może stanowić duże zagrożenie dla nauczycieli, ale jest małym zagrożeniem dla uczniów. W sensie to jest strefa tych narzędzi, w których my możemy jakby postrzegać siebie jako nauczyciela przez pryzmat tego, co będzie za 10 lat. Czyli ja już nie będę ślęczał nad planami, nad scenariuszami, bo teraz uczę się, testuję różnego rodzaju narzędzia, które same dla mnie piszą scenariusze lekcji. No i taka strefa mgły, nazywam to wszystkie te narzędzia, które stanowią duże zagrożenie dla ucznia, małe dla nauczycieli. To są takie narzędzia, w których my możemy w tej mgle w ogóle nie zobaczyć AI jako nauczyciele. Możemy po prostu dać się oszukać i to jest strefa niebezpieczna, ponieważ wielu z naszych uczniów może suchą stopą przejść przez proces, który jednak wymagał trochę rozćwiczenia synaps, ale się to nie wydarzy, bo niestety tego nie ogarniemy. I ostatni, bo otworzyłem bardzo wiele pytań. Każdy może sobie na nie odpowiedzieć w swój sposób. Powiem wam teraz, w jaki sposób ja odpowiadam. Ja osobiście, Piotr Maczuga, na swoje pytania. Moje zasady pracy z AI ze studentami, z uczniami. Można używać AI, ale tylko pod warunkiem, że jest to udokumentowane i nie narusza zasad samodzielności pracy i nauki. Oczywiście te zasady mogą być w różny sposób określane, ale tak jak już wspominałem parę razy, nie zakładam, że trzeba uczyć się aramejskiego, żeby przeczytać dzieje apostolskie na wysokim poziomie, że to nie są te czasy, prawda? Daję sobie nadrzędne prawo do weryfikacji. Nie ma co do tego dyskusji. Jeżeli mówię, że potrzebujemy zweryfikować ten fragment, to potrzebujemy zweryfikować, bo jednak ja jestem szefem, to jest mój basen, jako uczniowie, przyszliście do mnie na basenowe party. Jeżeli sikacie do mojego basenu, to was wypraszam, jeżeli was na tym przyłapię. Koniec, kropka. Nie krytykuję i nie oceniam tych, którzy nie używają AI i mówią, że to jest nie w porządku. Uważam, że każdy nauczyciel ma prawo stanąć po jednej, po drugiej stronie albo okrakiem po środku, tak jak większość z nas i nie pozwalam sobie na to, żeby w jakikolwiek sposób mówić, że to jest stare podejście i ono się w ogóle zmieni razem z czasami. Zakładam od razu, i to mówię bardzo często, że okej, używamy AI, ale pamiętaj, że odpowiadasz za wszelkie efekty tego, co stworzysz. Nie powiesz mi, że AI ci halucynowało, podało ci bzdury, takie czy inne dezinformacje jest twoim problemem, bo użyłeś tego jako narzędzia. Zawsze informuję o możliwościach i o narzędziach, mówię o tym, czego ja bym użył, jak bym użył, czego bym się bronił, no i staram się przekazywać najlepsze praktyki. To jest taki mój krótki, 6-punktowy plan, którego się trzymam, takie moje podejście. I tyle, co chciałem powiedzieć, to nie jest jakaś kwestia tutaj teraz uśmiechania się do was, ale jeżeli gdziekolwiek, kiedykolwiek będziecie na takim etapie, że będziecie chcieli po prostu po tym pogadać, odezwijcie się do mnie, nie mówię tego przez grzeczność, bo zostałem prelegentem na konferencji dla nauczycieli, tylko ja uwielbiam w ten sposób pracować. Jeżeli staniecie wobec jakiegoś wyzwania, po prostu się do mnie odezwijcie mailem na mediach społecznościowych, bardzo chętnie wam pomogę też w ramach pracy mojej fundacji, czyli zupełnie bezpłatnie. I co? No i ja niestety nie będę mógł dłużej zostać, ponieważ czekają na mnie studenci. Ci od testu BHP. A że za 2 tygodnie sesja, no to wiecie, wszyscy są trochę zestresowani, co to będzie. Dziękuję bardzo.